Co ma wspólnego polski cross z rowerami Amflow? Kiedy wejdzie do sprzedaży Cross Soil z napędem DJI? Wróć Avinox. Ile modeli rowerów marki Cross znajdziemy w ich katalogu na sezon 2026? Dlaczego w Przasnyszu nie produkuje się już ram rowerowych z karbonu? Ile kosztuje najnowszy Cross wyposażony w przerzutkę AXS T-Type, system ABS i najnowszego Boscha generacji 5? Dlaczego do prostej, taniej, aluminiowej ramy MTB Cross zaimplementował ultranowoczesny napęd Avinox? W połowie grudnia odwiedziłem dużego polskiego producenta rowerów, firmę Cross. Cross produkuje swoje rowery w małej miejscowości Przasnysz, 1,5 godziny drogi samochodem na północ od Warszawy. W ofercie mają rowery prawie dla każdego. Piękne karbonowe gravele, aerodynamiczne szosy, wyczynowe rowery do cross country, rowerki dziecięce, rowery na pump track z przerzutką, rowery cargo, rowery typu full z silnikiem, rowery miejskie, rowery typu SUV. Nie mają roweru do downhillu. W katalogu na sezon 2026 doliczyłem się 148 modeli rowerów, większość w różnych malowaniach i różnych rozmiarach. Ile to jest pozycji katalogowych? Ja nie wiem. Jak to wszystko ogarnąć? Też nie wiem. Branża rowerowa jest w kryzysie. Rynek się nasycił. Magazyny na zachodzie są nadal pełne rowerów. Internetowe firmy sprzedające rowery prześcigają się w przecenach. Nadeszły czasy, gdzie klient, a nie producent rozdaje karty. Cross to olbrzymia firma o mocach produkcyjnych sięgających ponad 300 000 rowerów rocznie. W trudnych dla rowerówki czasach firmy produkujące rowery muszą podejmować trafne decyzje, aby zapewnić sobie stabilny rozwój w nadchodzących latach. To, co zobaczyłem i usłyszałem podczas mojej wizyty w firmie Cross, było dla mnie, delikatnie mówiąc, mocno zaskakujące. Potrzebowałem trochę czasu, aby sobie to wszystko spokojnie w głowie poukładać i nagrać materiał, który właśnie oglądasz. Pokażę Ci 4 rowery ze wspomaganiem elektrycznym, które mnie szczególnie zainteresowały. Tani rower na systemie Bafang, rower Cross na systemie DJI, rower na najnowszym Boschu i na koniec petarda, rower Amflow. Tak, dobrze usłyszałeś, rower Amflow w filmie o nowościach firmy Cross. Jedziemy. Na pierwszy ogień leci niedrogi e-bike dla typowego Kowalskiego. Cross Influx Hybrid 1.0 720. Cena detaliczna tego roweru wynosi 9990 zł. Prezentowany model ma aluminiową ramę typu Midstep, która ułatwia wsiadanie. Sercem roweru jest chiński silnik Bafang M410, dysponujący momentem obrotowym 80 Nm, który jest umieszczony centralnie w ramie. E-bajki z centralnym silnikiem są według mnie lepsze od tych z silnikiem w tylnej albo przedniej pieście, ale są zwykle droższe. Lepszość polega na tym, że silnik centralny zapewnia bardziej naturalne reakcje na pedałowanie i dobrą modulację mocy. Dodatkowo mamy lepsze wyważenie roweru, a co za tym idzie większą stabilność podczas jazdy. Za przechowywanie energii elektrycznej odpowiada duża bateria o pojemności 720 Wh, która jest produkowana przez renomowanego producenta firmę BMZ. Ciekawostka, mają fabrykę w Polsce. Baterię możemy łatwo zdemontować i ładować ją poza rowerem. Rower bez baterii jest odczuwalnie lżejszy i bez problemu możemy go transportować na bagażniku naszego auta. Geometria roweru jest dostosowana do jazdy rekreacyjnej. Z przodu mamy prosty, tani widelec sprężynowy, który się ugina i poprawia komfort jazdy po nierównościach. Kaseta ma 9 biegów i jest dedykowana do rowerów ze wspomaganiem elektrycznym. Ma większą żywotność. Pracuje w parze z przerzutką Shimano Qs U4000, która nie ma sprzęgła, więc na nierównościach łańcuch może uderzać o dolne widełki, czyli chainstay. Na szczęście to miejsce jest fabrycznie zabezpieczone przyklejoną gumą. Rower ma uniwersalne opony, dobre na asfalt oraz w lekki teren. Producentem opon jest amerykańska firma Obor. Hamulce tarczowe, hydrauliczne. Ten rower, tak jak każdy Cross Influx, występuje również w wersji SUV, która jest wyposażona w większą baterię, 820 Wh, błotniki, bagażnik, oświetlenie i podnóżek. Cena jest wyższa o 2000 zł. Gdybym miał wybierać, to zdecydowanie brałbym SUV-a, bo lubię mieć suchy tyłek
podczas jazdy w deszczu. Fabrycznie zamontowane oświetlenie zasilane jest z dużego akumulatora roweru. Zwiększa naszą widoczność oraz poprawia bezpieczeństwo rowerzysty. Teraz podnieśmy trochę poprzeczkę. Czekasz na produkcyjną wersję pokazanego na Eurobike'u Crossa Soila, karbonowego fulla na systemie Avinox? To się szybko nie doczekasz. Pierwszy polski rower na systemie DJI będzie aluminiowym sztywniakiem. Jak to możliwe? Dlaczego? Po co montować tak mocny, zaawansowany, najbardziej pożądany na rynku silnik w prostym aluminiowym sztywniaku? O co chodzi? Jak nie wiadomo o co chodzi, to prawdopodobnie chodzi o pieniądze. Powiem Ci w tajemnicy, że kompletny napęd Avinox nie jest drogi dla producenta. Co więcej, jest tańszy od konkurencji. Chińczycy od dawna umieli tanio. Wiesz, że teraz umieją też dobrze. Trochę niedobrze dla europejskich firm. Wracając do roweru. To jest Dust Boost 1.0. Uniwersalne MTB. To, co Polacy kochają najbardziej. Do kościoła, na zakupy, na wycieczkę wokół jeziora Czorsyńskiego oraz do upalania po trailach w Campinosie. Cross Dust z turbodoładowaniem. 120 Nm, 1000 W mocy, komunikacja z kamerą, łączność z dronem DJI i inne szmery bajery. To, co widzisz na przebitkach, to pomalowany wydruk 3D. Ale Cross ma już jeżdżące prototypy. Rama zaprojektowana, aby zmieścić 29-calowe koła z grubymi oponami 2,6 cala. Na przodzie widelec RockShox Psylo, powietrzny. Twardość widelca dopasujesz pod lekką żonę i ciężkiego męża. Na odwrót też. Twardość regulujemy za pomocą pompki do zawieszenia. Tłumienie odbicia pokrętłem. Dostępne będą 4 rozmiary. Od S-ki po XL-kę. Fabrycznym wyposażeniem będzie długa, regulowana sztyca podsiodłowa, dopasowana do rozmiaru ramy. Skok od 150 do 200 mm. Wejdzie długa sztyca, bo rower ma niski przekrok i prostą rurę podsiodłową. Super. Dlaczego rower, który będzie miał dużą baterię Avinox 800 Wh, nie ma tak smukłej rury dolnej jak rowery konkurencji? Nie mogę Ci teraz tego powiedzieć. Rower będzie miał piekielnie mocny silnik, więc specjaliści z Crossa postawili na napęd QS 1x10 z przerzutką U6000, czyli fabrycznie wyposażoną w sprzęgło, aby łańcuch nie wierzgał na nierównościach. W ramie są przewidziane punkty montażowe, które ułatwią ewentualny montaż bagażnika czy błotników. Ile ma kosztować Cross Dust 1.0 na Avinoxie? Cena detaliczna 13 500 zł. Kiedy będzie można go kupić? Cross obiecuje, że jeszcze w tym sezonie 2026. Czuję, że będzie to sprzedażowy hit Crossa, chociaż konkurencja nie śpi. Muszą się spieszyć. Ludzie w branży mówią, że jeżeli jesteś producentem rowerów i na sezon 2027 nie masz rowerów na Avinoxie, to powoli możesz zwijać swój biznes. Ale może ci ludzie, co tak mówią, to się mylą? Z kolei inni znawcy branży rowerowej mówią, że najlepsze są rowery na niemieckim Boschu. Bosch to olbrzymi dostawca napędów do e-bike'ów. Sprzedają rocznie około 2 milionów systemów. Ale nie jest łatwo zostać klientem Boscha. Firmie Cross zajęło to kilka lat, ale finalnie dopięli swego. Dostali Boscha. I tutaj kolejne zaskoczenie. Najnowsze silniki Bosch Performance Line PX, czy rewelacyjne, sprawdzone CX 5 generacji, będą na tą chwilę montowane tylko w rowerach rekreacyjnych z serii Influx. Pokazany na początku filmu Influx 1.0 jest na Bafangu, ale model 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 i flagowy 6.0 są już na Boschu. Rama każdego Influxa jest aluminiowa. Rower ma sztywny, prosty tył bez zawieszenia. Nie grzeszy urodą, głównie z powodu grubaśnej rury dolnej, która może pomieścić baterię 600 Wh, ale i tą większą 800 Wh. 800 Wh w rowerze rekreacyjnym gwarantuje olbrzymi zasięg, którego zapewne większość użytkowników nawet nie wykorzysta. Ale to nie szkodzi. Przynajmniej nie będziemy się stresowali, że nam prądu zabraknie na wycieczce. Influx Hybrid SUV 6.0 800. Rower kompletnie wyposażony. Sercem roweru jest Bosch CX generacji 5. 750 W, 100 Nm, bateria 800 Wh, łatwo wyjmowana. Rower jest fabrycznie wyposażony w Connect Module, czyli alarm z GPS i GSM od Boscha. Standardowo mamy system ABS.
dbający o nasze bezpieczeństwo i zabezpieczający przed blokowaniem przedniego koła podczas awaryjnego, gwałtownego hamowania. ABS w rowerach to nie przyszłość, to rzeczywistość, tak jak w autach i w motocyklach. System jest mały, skuteczny, niedrogi dla producentów i łatwy w montażu podczas produkcji roweru. Przekonasz się, że w przeciągu kilku lat system stanie się standardem nawet w rowerach sportowych i wyczynowych. Zakład. Dodatkowo mamy błotniki, bagażnik, zintegrowane zapięcie ABUS na tylne koło, oświetlenie oraz duży wyświetlacz KIOX 500. Mamy nawet regulowaną sztycę podsiodłową, którą możemy łatwo opuścić, co ułatwia wsiadanie i zsiadanie. Specyfikacja roweru jest bardzo dobra, choć zaskakujący dla mnie jest wybór przerzutki. Z jakiegoś nieznanego mi powodu Cross wybrał przerzutkę SRAM S1000 AXS, która świetnie sprawdza się w rowerach górskich. Niestety SRAM nie współpracuje z eShift w Boschu. eShift automatyczna zmiana biegów. Gdybym ja był odpowiedzialny za specyfikację, zastosowałbym tańszy napęd Shimano XT Di2. Najlepiej 11-biegowy Linglite z pancerną kasetą 1150. Mielibyśmy wtedy pełny dostęp do automatycznej zmiany przełożeń i moglibyśmy zapomnieć o uciążliwym zmienianiu biegów manetką. Automatyczna zmiana przełożeń działa rewelacyjnie w rowerach rekreacyjnych. Tak czy owak, świetnie wyposażony rower na dojazdy do pracy, do turystyki, do rekreacji. Typowy, modny, praktyczny SUV. Model, który zapewne będzie się świetnie sprzedawał, bo doskonale trafia w potrzeby całej masy klientów. Cena detaliczna? Zaskakująco atrakcyjna. 19 990 zł. I na koniec kolejne mega zaskoczenie. Chcesz kupić rower Amflow? Nie musisz już sprowadzać go dziwnymi kanałami z zachodu albo ze wschodu. Marka Amflow jest już oficjalnie dostępna w Polsce. Rowery możesz zamawiać na stronie internetowej firmy Cross. Dostępne są też w salonach firmowych Crossa, bo firma Cross została oficjalnym dystrybutorem marki Amflow na Polskę, Czechy i Słowację. Nice. Obsługa serwisowa i gwarancyjna rowerów Amflow? Również poprzez salony Cross. Co więcej, zaopiekują się Twoim rowerem Amflow niezależnie od tego, gdzie go kupiłeś. Ekstra. Dlaczego Cross nie stworzył swojego własnego, lekkiego, karbonowego fulla na systemie Avinox? Może nie potrafią. A może nie potrafiliby go produkować w Polsce? A może to się po prostu nie opłaca? Jak myślisz? Patrząc na historię marki i ich rowery, uważam, że zdecydowanie potrafią zaprojektować i produkować rowery z włókna węglowego w Przasnyszu. Ale prawdopodobnie bez dotacji rządowych nie ma to uzasadnienia ekonomicznego. Ruch Crossa uważam za świetny. Firma Amflow projektuje rower, robi marketing, produkuje, a Cross sprzedaje Ci świetnego fulla i zarabia na tym swoją marżę. Dodatkowo buduje relacje z DJI. Wróć firmą Avinox, która jest bezpośrednio związana z Amflow. Czyli win-win dla każdego. A jak jeździ Amflow? Nie wiem, może dostanę kiedyś na testy. Bazując na tym, co widzę, mogę powiedzieć, że to rower bardzo interesujący. Trzeba przyznać, że miał spektakularną premierę w roku 2024, niczym Spec Levo drugiej generacji w roku 2018. Pamiętasz to? Założenia w obu przypadkach były bardzo podobne. Dać klientowi uniwersalny rower z bardzo mocnym silnikiem, olbrzymią baterią, najnowszymi nowinkami technicznymi, z piękną karbonową ramą i oszałamiająco niską masą poniżej 20 kg. To się nazywa premiera. Minęły 2 lata i rower nadal wygląda atrakcyjnie. Czy będzie nowy Amflow? A czy po iPhone'ie 18 będzie iPhone 19? Na czas nagrania tego materiału na magazynie są nadal dostępne wersje Pro za 42 599 zł. Tańszy model za 27 699 zł ma się pojawić w magazynach niebawem. Dla kogo ten rower? Prawie dla każdego. Jest wygodny, bo ma pełne zawieszenie. Geometria ramy jest zachowawcza, klasyczna, lekko sportowa, ale trafiająca w szerokie grono odbiorców. Do wyboru mamy 4 rozmiary ramy. Niska masa maszyny sprawia, że odnajdą się na tym rowerze również kobiety. Silnik generuje szaloną moc 1000 W, ale potrafi też być bardzo łagodny, bo mamy do dyspozycji wiele trybów wspomagania, które możemy samodzielnie
personalizować. Amflow jako pierwszy e-bike? Jasne. Czemu nie? Nie tani, ale dobry sprzęt dla fanów nowinek technologicznych. Na dzisiaj to tyle. A ty co myślisz o najnowszych produktach Crossa? Jaki rower Ciebie zainteresował? Podyskutujmy w komentarzach. Jeżeli materiał Ci się spodobał, to proszę rozważ subskrypcję kanału Dr. E-Bike. Dużo zdrowia i byle do wiosny. Do zobaczenia w kolejnym. Z prądem, hej!